Zobaczymy, co będzie, kiedy w dzienniku przetrwanie pojawi się drugie imię. Kiedyś powiedziałem coś takiego, ale nie jestem pewny gdzie konkretnie. Może na filmiku, może gdzieś nieoficjalnie, ale na pewno powiedziałem. Właśnie z tego powodu długo czekałem na ten dzień. W 2018 roku dziennik przetrwania dał nam Cassidy, ale widzieliśmy, że to nie koniec, że w książce znajduje się więcej zagadek do rozwiązania. Są te tally marks, czyli przekreślenia, którymi odlicza się piątki. Jest słynny Foxy Grid, siatka, w którą musimy w kółko wpisywać alfabet, a następnie wyciągnąć z niego konkretne litery. Nie wiemy które. Liczyłem, że ktoś rozwiąże te zagadki. Sam czasami próbowałem je rozwiązać, ale bezskutecznie. Od 2018 roku nigdy wiele nie osiągnął. Niektórzy znaleźli tam Springtrapa na Foxy Gridzie, ale było to niezbyt przekonujące znalezisko. Ale ostatnio dostaliśmy imię Iwan i brzmi dosyć realistycznie. Istnieje teoria na temat dziennika przetrwania, która wyjaśnia nam dużo niejasności i jest trochę potrzebna w kontekście. Mówi, że w dzienniku słyszymy 3 głosy, a nie 2. Czerwony tekst to oczywiście głos Mike'a. Mike podpisał się na początku książki czerwonym długopisem. Druga postać używa wyblakłego tekstu, a trzecia modyfikuje tekst książki. Możemy być pewni, że to są dwie różne postacie, bo rozmawiają ze sobą. Wyblakły tekst to Cassidy. Wyblakły tekst cały czas mówi moje imię, a w miejscu, gdzie hasło się pojawia, zmodyfikowany tekst mówi jakie jest twoje imię. Mówimy o imieniu wyblakłego tekstu. To Cassidy. Co możemy powiedzieć o zmodyfikowanym tekście? To ugryziony dzieciak. Odpowiada na pytania Cassidy bezpośrednio związane z ugryzionym dzieciakiem. To było przyjęcie dla ciebie, było dla mnie. Cassidy mówi też do niego o pluszberze. Cassidy pyta obie postacie, bo mówi o snach i wtedy Mike akurat rysuje koszmarnego Fredbeara. Czyli czy rozumiemy, co się tutaj dzieje? Mike to czerwony tekst, istnieje sobie po prostu, ma dużo depresyjnych komentarzy na temat pracy. Pracował we Freddy's, pracował w Sister Location. Wyblakły tekst to Cassidy. Cassidy wie sporo pozostałych, zadaje im pytania. Zmodyfikowany tekst to ugryziony dzieciak, bo odpowiada na pytania o przyjęcie i o pluszbera. 3 różne postacie. I z tego tylko dziennik jest w dużej części rozwiązany. Koniec debat i niespójności. Myśleliśmy, że wszystkie pytania były zadawane Mike'owi, więc powstał Mike Victim. Ale na niektóre pytania odpowiada czerwony długopis, a na niektóre duch, paranormalnie zmieniając tekst książki. Mike nie ma takich mocy. Ten, który rozmawiał z pluszberem i ten od przyjęcia jest duchem. To jest ugryziony dzieciak. Pytanie zostaje nam, kim jest Cassidy. Ale skoro mamy już 3 głosy, pora na to nowe odkrycie. Możecie uznać, że to odkrycie jest trochę naciągane, ale słuchajcie do końca. Samo Cassidy też miał lekko naciągany sposób, ale doprowadził nas on do konkretnego imienia. Małe szanse, że złym sposobem dostaniesz poprawne 7-literowe hasło. I to jeszcze imię, które pojawia się także w 4. schowku. Tutaj mamy tylko 4 litery, więc można się więcej kłócić. Na stronie 89 i 109 widzimy zmodyfikowany tekst. Odpowiedzi do pytań Cassidy: I can hear sounds, it was for me, I can see, I'm scared. Użytkownik Wolfie 1740 Kingdom próbował podłożyć różne rzeczy pod siatkę i w którymś momencie zwrócił uwagę na to, gdzie były zadawane pytania do tych tekstów, a numery strony wykorzystał na Foxy Gridzie. Pierwsza cyfra strony to kolumna, druga cyfra to rząd. Na stronie 75 Cassidy pyta się, czy on, pluszber, wciąż do ciebie mówi? Odpowiedź: słyszę dźwięki. Może to trochę nie pasować, ale chodzi o umiejętność słyszenia. Ugryziony dzieciak najwyraźniej nie słyszy już Fredbeara, w zamian za to słyszy inne dźwięki, paranormalne lub nie, są nieistotne. Czy słyszysz, jak on do ciebie mówi? Nie, nie słyszę tego, słyszę coś innego, słyszę dźwięki. A więc 7. kolumna, 5. rząd dają nam literę E. Na stronie 103 Cassidy mówi, to przyjęcie było dla ciebie, odpowiedź było dla mnie. 10. kolumna, 3. rząd, litera V. Strona 59. Co widzisz? Odpowiedź: nie widzę. 5. kolumna, 9. rząd, litera A. Jednak z ostatnią literą były problemy, bo nie ma dobrego pytania, którego odpowiedzią byłoby boję się. Dobre pytanie, wydaje mi się, istnieje na stronie 70. Czy tęsknisz za nimi? Odpowiedź: boję się, czyli skrót myślowy do jestem sam, nie radzę sobie z tym, że ich nie ma. Problem polega na tym, że powinniśmy szukać w 7. kolumnie, a w zerowym rzędzie, który nie istnieje. Ale skoro mamy EVA, to widać, że zmierzamy do hasła Iwan. Autor sprawdził strony, które dałyby taką literę. Strony 23, 47, 94. Na 94 nie mamy nic, na 23 mamy nie do końca pasujące pytanie, na 47 mamy inne podsumowanie dnia, na którym ugryziony dzieciak pisał swoje wiadomości. Tutaj tylko zmienił 2 cyfry jako wskazówkę do Cassidy. Na dole widzimy też samą Cassidy mówiącą moje imię. Autor teorii wybrał tą stronę, choć wydawało się to trochę naciągane. Hasło ze strony 23 mogłoby technicznie mieć trochę sensu. Pytanie jest o zabawkę z pokoju, w którym ktoś był straszony przez potwory. Nie byłoby dziwne, jakby pomyślał o tym i się przestraszył. Ale jak już ustaliliśmy, to jest pytanie skierowane do Mike'a. Istnieje na opcja, żeby rzeczywiście pójść ze stroną 70. Musimy stworzyć sobie własny rząd 0,
zacząć pisać go samemu. Skoro grid zaczyna się od litery A, cofamy się i robimy Z, Y, X i tak dalej. W wyniku czegoś takiego kolumna 7 rząd 0 rzeczywiście daje nam literę N. Też brzmi trochę naciągannie, jak niestety wszystko, ale to następna możliwa opcja, która daje nam Iwana. Sam Iwan bardzo przypomina sytuację z Cassidy, ponieważ niedawno w książce Fazbear Frights dostaliśmy kogoś właśnie o imieniu Iwan. Nie będę wam spoilerował historii, ale Iwan wyraźnie reprezentuje ugryzionego dzieciaka. Ma starszego brata Michaela, ma związek z gadającą puszanką. Co oznacza to odkrycie? Kiedy dostaliśmy Cassidy, fandom zaakceptował, że Cassidy to Golden Freddy. Ta dziewczynka pojawia się w 4. schowku i choć reprezentowała innego robota, potwierdziła nam, że nie było to przypadkowe imię. I cały ten wniosek teraz się posypał, kiedy dostaliśmy drugie imię. Dziennik Przetrwania nie istnieje po to, żeby wyjawić nam imię Golden Freddy'ego. Istnieje, żeby wyjawić nam 2 imiona. Więc może to drugie imię to Golden Freddy? Dlatego właśnie zaczynamy z czystą kartą i musimy wyjaśnić sobie te wskazówki na nowo. Będą oczywiście debaty i niepewności, ale część fandomu szybko zaakceptowała Iwana Aftona. Zaakceptowali, że to imię ugryzionego dzieciaka. Dlatego żegnaj Mike Victimie, żegnaj Cassidy Victimie, żegnajcie też Chrisie Aftonie, Normanie Aftonie. Najbardziej bawi mnie to, że fanowskie imię Chris Afton teraz trochę sobie umrze, tak jak umarł purpurowy Vincent. Zaczyna się nowa era fanfików, nowa era kijowych animacji FNAF używających imienia Ivan Afton. Będzie zabawnie. Oczywiście, co jest bardzo ważne, Iwan jest na dobrą sprawę dodatkiem do głównej teorii. Jeżeli uważacie, że to odkrycie nie jest poprawne, teoria 3 głosów wciąż istnieje. Ugryziony dzieciak wciąż jest duchem związanym z dziennikiem przetrwania i to wciąż książka o czymś więcej niż tylko Cassidy. Książka, z której że trzecie imię gdzieś tam jest, więc jeżeli brzmi inaczej, teoria jest taka sama. Nieważne, czy to Iwan, czy jakiś Krzyś, Andrzej i tak dalej. Jeżeli nie podoba wam się Iwan, nie ma to żadnego związku z teoriami o Cassidy. Golden Freddy w Ultimate Custom Night to wciąż chłopiec, a nie dziewczynka, to ten, którego nie powinien był zabić. Rozmawianie o dzienniku nie rozwiązuje tego problemu. I jak teraz wyjaśnić Cassidy i Iwana? Dla niektórych na pewno odpowiedzią będzie Golden Duo. Moja obecna teoria skłania się w stronę nagrobków z FFPS-a. Ta gra dała nam 6 nagrobków i 4 imiona. Na ten moment fandom zaakceptował, że nagrobki to główny zestaw ofiar. Widoczne imiona to ofiary z Freddy'ego, Bonniego, Chucky i Foxy'ego w dowolnej kolejności. Bardzo nie lubię porównywania tego do zakończenia FNAF 3. Maski stoją jedna koło drugiej, tak samo jak groby stoją jedna koło drugiego, tak samo jak dosłownie cokolwiek stojącego w prostej linii. To naprawdę nie musi nic znaczyć. Znacznie więcej sensu miałby taki najbardziej podstawowy zestaw Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Suzy jest najwyraźniej Chicą i to akurat by pasowało w obu przypadkach. Wydaje mi się, że Dziennik Przetrwania podał nam pozostałe 2 imion. Iwan to imię Golden Freddy'ego, a Cassidy imię marionetki. Jak pamiętamy, Scott mówił o różnych propozycjach scenariuszów filmu FNAF. Był scenariusz o nazwie Cassidy. Scenariusz bardzo ważny, silnie nawiązujący do fabuły gier. Potwierdził, że Cassidy to ktoś ważny, dlatego ludzie uznali to za potwierdzenie, że Cassidy to Golden Freddy. Ale drugą bardzo ważną postacią fabuły jest marionetka. Od marionetki się zaczęło, na marionetce się nawet kończy. Film skupiono marionetkę, symbolicznie matkę wszystkich ofiar, miałby trochę więcej treści niż film o Golden Freddy. Dobrze wiem, że ludzie lecą z Charlie. Charlie to imię córki Henry'ego w książkach, więc uznano, że w grach też. William i Henry mają takie same imiona tu i tam, więc czemu nie i Charlie? Jest to jakaś logika, ale nie zgadzam się z nią. Charlie mogłoby być imieniem marionetki, ale nie musi. Nie zawsze imiona są spójne. Cassidy w książkach jest jednym z 4 podstawowych animatroników, Freddy, Bonnie, Chica lub Foxy. Cassidy z gier na pewno jest kimś innym. Nie przeszkadzało to w teorii, że Cassidy to Golden Freddy. Dodatkowo Golden Freddy w książkach nazywa się Michael Brooks, w grach Mike to zupełnie inna postać. Różnice istnieją, dlatego Charlie nie obala innych imion, nie jest dobrym argumentem. Ktoś zwrócił mi uwagę znowu na skrypty filmów FNAF i w skrypcie Charlie Scott powiedział, że jest to nowa Charlie niż jej odpowiednik w książkach i grach, więc można to uznać za jakieś potwierdzenie, ale można to różnie rozumieć. Jako nawiązanie do teorii fandomu, żeby niczego nie potwierdzać, jako skrót myślowy, nowa Charlie z tego scenariusza nie byłaby następną córką Henry'ego, która może się różnie nazywać w różnych światach. Według mnie te skrypty filmu to dobry argument, ale niekoniecznie przeważający. Co jak co? Cassidy Puppet to dosyć solidne wyjaśnienie 2 imion z Dziennika Przetrwania. Jestem osobiście ciekaw innych teorii, wątek się dopiero co pojawił, będzie rozwijany. Na pewno dużo będzie o Golden Duo, Cassidy i Ewanie wewnątrz Golden Freddy'ego. Będą też pewnie inne interpretacje Cassidy. Cassidy Puppet daje mi osobiście w miarę satysfakcjonujące rozwiązanie, bo kto inny miałby być tym głosem? Postać wie dużo na temat Mike'a i jego brata. A marionetka byłaby pierwszą ofiarą, widziała dużo, najpewniej znała też Aftonów osobiście, bo ich rodzice pracowali ze sobą nawzajem. Marionetka może iść gdzie jej się podoba, stoi nad Golden Freddym i dlatego może wiedzieć dużo na temat jego problemów. Naprawdę wydaje mi się, że ma to masę sensu.
Ale na dzisiaj to tyle. Wyjaśniłem całe odkrycie, podam jakieś własne przemyślenia. Zostały nam talimarksy. Wydaje mi się, że ma to wszystko sens, zwłaszcza teoria trzech głosach, która istnieje już od dłuższego czasu. Dlatego też dziękuję wam za oglądanie. Jestem ciekaw waszych przemyśleń na temat całego logbooka i zobaczymy się jak zawsze w komentarzach.